Co było Pana zdaniem tym outstanding contribution? Wszystko. To nie jest... Nie można wybrać jednej rzeczy. Jeśli człowiek pracuje blisko 60 lat w dziedzinie, no to są pewne okresy, które są podsumowywane. I tak pierwszy okres to są techniki pomiarów czasowych zaczynające się od fizyki jądrowej. To jest współpraca z moim jedynym mistrzem w historii, czyli świętej pamięci Jurkiem, profesorem Jastrzębskim. To był jedyny mój mistrz w pierwszych latach 60. Wydarzeniem w tym wypadku był rok 69, kiedy byłem na stypendium Międzynarodowej Agencji Atomistyki w Aarhus, gdzie dzięki trochę szczęściu, trochę spostrzegawczości potrafiliśmy z moim przyjacielem, nieżyjącym przyjacielem Bengtsonem wyjaśnić mechanizm rozrzutów czasowych w detektorach scintylacyjnych opartych o scintylatory plastikowe. To było rzeczywiście w tym czasie duże osiągnięcie. Następnie nastąpił przeskok o 10 lat i wylądowałem w Grenoble, zaproszony przez tamto grono, które planowało opracowanie pierwszego w świecie PETA, czyli systemu pozytonowej tomografii z wykorzystaniem informacji o czasie przelotu kwantów anihilacyjnych. Wyzwanie było duże, bo nie było scintylatorów odpowiednich. Były plastiki, które pozwalały uzyskać wystarczającą czasową zdolność rozdzielczą, która definiowała poprzez czas miejsce, gdzie jakiś tam nowotwór był wykrywany, ale wydajność detekcji mała, w związku z tym rozwiązanie niestosowalne w medycynie, bo po pierwsze nie szkodzić, założenie medycyny. Konkurencyjny scintylator, który pozwalałby mieć dobrą wydajność detekcji, czyli jodek sodu, miał znowu zbyt słabe własności czasowe. I tu ja miałem szczęście, powtarzam, bo zauważyłem króciutką notatkę 5 linijek w katalogu już nieistniejącej firmy Nuclear Enterprises z Szkocji, w której była króciutka informacja o scintylatorze, który ma bardzo szybki czas zaniku i takie dość umiarkowane świecenie. 5% światła z jodku sodu. Już szacowanie na palcach pozwoliło stwierdzić, że jest duża szansa, że ten scintylator spełni wymagania tomografii pozytonowej z czasem przelotu. Zasugerowałem to moim kolegom z Grenoble. Rzeczywiście udało im się zdobyć pierwszą próbkę takiego scintylatora, już nie w Nuclear Enterprises, ale w firmie Harshaw w Ameryce. I się potwierdziło wszystko. W efekcie zostałem zaproszony i spędziłem 2 lata w Grenoble. Po wykorzystaniu fluorku cezu koledzy zauważyli w innym krysztale fluorku baru jakąś szybką składową impulsu świetlnego. Dali mnie do scharakteryzowania i okazało się, że to jest to. To jest w tej chwili najlepszy scintylator do pomiarów czasowych, scintylator nieorganiczny, fluorek baru, mający szybką składową o czas stały zaniku rzędu 600-700 pikosekund. Publikacja opisująca ten scintylator, wyniki pomiarów naszych z Grenoble ma blisko 400 cytowań do dnia dzisiejszego. Kilka lat później
nawiązuje współpracę z nieżyjącym już Henrykiem Machem, który w ostatnich latach pracował w naszym instytucie. Chyba był kierownikiem zakładu P1, bo to jeszcze była ta stara nomenklatura. Henryk wyszedł z inicjatywą pomiarów czasów życia poziomów jądrowych w jądrach produktów rozszczepienia produkowanych w reaktorze i separowanych przez separator izotopów Brookhaven. W oparciu o istniejącą wiedzę zakładał, że użyje scintylatory plastikowe. O florku baru jeszcze do niego nie dotarła ta informacja. Dzięki nieżyjącemu już świętej pamięci Tolkowi Piotrowskiemu nawiązaliśmy kontakt. Zasugerowałem Henrykowi, co ma użyć w systemie pomiarowym, jaką aparaturę. Pojechałem do Stanów, do Brookhaven National Laboratory i powstała nowa metoda pomiarów czasów życia poziomów jądrowych. Pozwalająca mierzyć nawet czas życia poniżej 10 pikosekund. Także to było metodami elektronicznymi, to była rewelacja. W konsekwencji powstały jakieś tam publikacje metodyczne oraz cała gromada prac fizyki, oczywiście. Dużą satysfakcję przynosi mi fakt, że ta metoda opracowana w końcu 30 lat temu, z grubsza, jest stosowana do dzisiaj przez szereg ośrodków w Europie, łącznie z naszymi zespołami z Uniwersytetu i NCBJ-u. Oczywiście zamiast prostego systemu, który myśmy stosowali te 30 lat temu, w tej chwili stosuje się wielodetektorowy system, ale zasada pomiaru jest ta, którą myśmy opracowali te 30 lat temu. To jest pierwszy okres mojej aktywności pod hasłem fast timing, czy szybkie pomiary czasowe. Oczywiście tutaj można wywołać szereg innych prac, ale przywołuję najważniejsze. Po roku 90 zaczyna się nowy okres. Po pierwsze, po powrocie z Strasburga w 1992-1993 roku podjąłem decyzję, że to, co robiłem głównie za granicą, będziemy robić w Polsce, w Świerku. Zaczęło się budowanie naszego laboratorium. Dzięki już znanemu nazwisku udawało mi się ściągnąć różne detektory, jak ja to mówię, zabawki do tego, żeby je charakteryzować. Przykładowo kryształ LSO opracowany przez Chucka Melchera w Stanach udało nam się dostać z Rosji. Zasługa jest Włodka Klamry z Sztokholmu. I tutaj mogę powiedzieć, że duża praca na temat zrobiona na Świerku, prezentowana jako pierwsza moja praca prezentowana na IEEE Nuclear Science Symposium w Norfolku w 1994 roku. Wyprzedziła o kilka lat sugestię, że LSO jest znakomitym kryształem, znakomitym scintylatorem do PETA, czyli pozytonowej tomografii z czasem przelotu. Około roku 1999 Bill Moses i Steve DeRenzo, dwaj czołowi fizycy z Berkeley, pracujący w dziedzinie technik scintylacyjnych, przygotowali dużą pracę, w której właśnie postulowali, że LSO jest przeznaczone do
tomografii z czasem przelotu. W tej chwili to się stało w miarę standardem. Taka tomografia jest już proponowana komercyjnie przez czołowe firmy na świecie. Ale pierwsza mi została rzucona tu w świerku. Co tam dalej? W tym okresie ważne były testy fotodiod lawinowych. To była miła, bardzo efektywna współpraca z firmą Advanced Photonics w Kalifornii, reprezentowana przez Marka Szawowskiego, który w tej chwili jest w naszym laboratorium po powrocie ze Stanów. Ale najważniejsze były testy tychże diod w temperaturze ciekłego azotu. Tu jest duża zasługa doktora Czarnackiego, który zaadaptował techniki stosowane dla detektorów krzemowych do pomiaru fluorescencji do fotodiod lawinowych, po prostu do kriostatu stosowanego z detektorami krzemowymi wstawił fotodiodę lawinową, do niej dołączył scintylator i po raz pierwszy można było w sposób znakomity testować niektóre scintylatory w temperaturze ciekłego azotu. Na przykład postęp w testach jodku sodu był niewyobrażalny. Wcześniej testowano to z fotopowielaczem, gdzie schładzano kryształ, jakoś z daleka trzymano fotopowielacz, wydajność zbierania światła była znikoma itd., itd. Natomiast tutaj udało nam się zrobić pomiary bardzo precyzyjne, bardzo dokładne, uzyskać znakomite wyniki. Ale do tego dołożyła się jeszcze jedna obserwacja, prawdziwa dla jodku sodu, niedomieszkowanego czystego jodku sodu i niedomieszkowanego czystego jodku cezu. Otóż testy bardzo różnych próbek pokazały bardzo różne charakterystyki nieproporcjonalności ilości światła, funkcji energii. Te charakterystyki są ważne właściwie dla wszystkich scintylatorów i z tą nieproporcjonalnością kojarzy się w naszym środowisku wkład scintylatora w ograniczoną energetyczną zdolność rozdzielczą. Istnieje właściwie jeden, jedyny scintylator, który jest rzeczywiście proporcjonalny, zresztą również testowany w naszym laboratorium i po raz pierwszy pokazany, że on jest tak dobry, to jest JAP domieszkowany cerem. Maciek Kapusta, który jest obecnie w Knoxville w firmie Siemens Healthcare, pokazał wyjątkowo wysoką energetyczną zdolność rozdzielczą skojarzoną z znakomitą proporcjonalnością. Ale wracając do czystych NA-jodków i CS-jodków, otóż zaobserwowaliśmy, że w gruncie rzeczy każdy kryształ ma inną charakterystykę, co było niespotykane w przypadku normalnych scintylatorów badanych w temperaturach pokojowych. Konkluzja była taka. Jeszcze, co było ciekawsze, najczystszy kryształ o czystości 7N, czyli bardzo wysokiej czystości, miał najgorszą charakterystykę. Natomiast wszystkie inne o czystości tak zwanej scintylacyjnej, czyli poziom 4N, 5N, były znacznie gorsze, znacznie lepsze. Konkluzja była taka, że przypadkowe jakieś zanieczyszczenia, trudne do uchwycenia metodami analitycznymi, poprawiały charakterystykę. W podsumowaniu w jednej z publikacji napisałem, że właściwie właśnie selektywne domieszkowanie albo kodoping, jak to po polsku powiedzieć, dodatkowe domieszkowanie, użyjmy takiego określenia, prawdopodobnie poprawią nieproporcjonalność, a więc energetyczną zdolność rozdzielczą. To padło gdzieś tam w środku lat
pierwszych lat 2000. Obecnie to jest dość powszechnie stosowana metoda do poprawienia zdolności rozdzielczej. Następny etap to było właściwie próba zrozumienia, jak działa, jaki jest mechanizm kreowania tej wewnętrznej zdolności rozdzielczej scintylatora w wyniku złej nieproporcjonalności. Otóż brano pod uwagę dwa procesy. To było wcześniej dyskutowane w literaturze jeszcze w latach 60., czyli rozpraszanie komptonowskie, które w większych scintylatorach jest odpowiedzialne za kreowanie w piku pełnej energii oraz chyba rozpraszanie elektronów wtórnych. Tu się zdarzyły poglądy dwóch czy trzech grup na świecie. Z jednej strony koledzy z Livermore, nasze laboratory i Berkeley postulowali, że wspólnie doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście za intrinsic resolution scintylatorów odpowiedzialny jest proces oddziaływania wtórnego elektronu z materią. Tylko myśmy twierdzili, że to jest wynik scatteringu, czyli rozpraszania elektronów na elektronach, a ludzie z Livermore i z Berkeley twierdzili, że to jest efekt tak zwanych fluktuacji Landaua, czyli jakaś produkcja dużej ilości bardzo niskoenergetycznych elektronów gdzieś tam w samej końcowej fazie wyhamowywania elektronu. Poza tym, że są dwie hipotezy robocze, jak to zrozumieć, to bezpośredniego dowodu eksperymentalnego nie ma i nie będzie. Myśmy wyłapali pewne obserwacje pośrednie, to znaczy prace związane z backscatteringiem elektronów w materii. No to jest znany efekt w wszelkiego rodzaju detektorach rejestrujących elektrony, że część elektronów tworzy pik pełnej energii, a część elektronów jest odbijana i wychodzi z powrotem z detektora, tworząc w filmie energetycznym ciągły ogon od pełnej energii do zera. Natomiast ilościowo to sięga nawet 40-50% dla materiałów o dużej liczbie atomowej typu złota. Czyli rozpraszanie elektronów okazuje się być bardzo znaczącym ilościowo efektem, jeśli backscattering sięga 50%. Drugi efekt to była praca opublikowana przez Koreańczyków, gdzie oni tego nie zauważyli, co ja zauważyłem, czytając ich pracę. Zrobili porównanie energetycznej zdolności rozdzielczej w scintylatorach plastikowych dla elektronów oraz dla protonów. Eksperyment był zrobiony bardzo precyzyjnie, z bardzo wyrafinowaną aparaturą, także same wiązki elektronów nie mogły wprowadzić rozmycia dodatkowego, ani wiązka protonów nie mogła wprowadzić dodatkowego rozmycia energetycznego. Obie wiązki były bardzo precyzyjne. Okazało się, że w tym eksperymencie, że dla tej samej ilości światła generowanej przez elektrony i protony mamy praktycznie tę samą, mamy znakomicie lepszą zdolność rozdzielczą dla protonów niż dla elektronów. A wniosek jest taki, że protony się nie rozpraszają, a elektrony się rozpraszają. Czyli jednak kamyczek na rzecz naszego poglądu. Bardzo burzliwa dyskusja była między nami a kolegami z Berkeley i Livermore na takim workshopie właśnie w 2012 roku w Oakland, gdzie Łukasz Świderski
naszym imieniu prezentował nasze poglądy na tę sprawę. Koledzy z Livermore i Berkeley swoje poglądy i była bardzo burzliwa dyskusja, trwająca przeszło godzinę na ten temat. No i dzień dzisiejszy. Dzień dzisiejszy to jest w gruncie rzeczy Martyna i Tomek. Martyna Grodziska i Tomek Szczęśniak, którzy oboje zajmują się wykorzystaniem tak zwanych krzemowych fotopowielaczy jako fotodetektorów w detektorach scintylacyjnych. Ta technika gwałtownie się rozwinęła w ostatnich 10 czy 15 latach, z tym, że główne uderzenie światowe szło w zastosowanie tych fotodetektorów w PET-cie, czyli w medycynie nuklearnej z jednej strony, oraz filce wysokich energii do odczytywania światła z fibrów scintylacyjnych. Wiązało się z tym, że stosunkowo prosto jest zrobić malutkie fotodetektory o średnicy, o rozmiarach milimetr na milimetr, czy powiedzmy 3 mm na 3 mm. O większych już jest przez wiele lat było dyskusyjne. Myśmy się zdecydowali zająć tymi detektorami, ale patrząc na to z zupełnie innego punktu widzenia. Znaczy zadać pytanie, jak one się sprawdzą w klasycznej spektroskopii gamma z scintylatorami. Oczywiście początki były takie, że Martyna testowała SIPM o rozmiarach 3 mm na 3 mm, później 6 na 6 mm, później 12 na 12, 24 na 24, bo stopniowo firmy nie tyle powiększały powierzchnię pojedynczego elementu, ale tworzyły matrycę z tych pojedynczych krzemowych fotopowielaczy. Obecnie Tomek już testuje 50 mm na 50 mm w przybliżeniu, czy 500 na 5 cm. W oparciu o te prace przyniosły, już nie pamiętam ile, kilkanaście publikacji bardzo dobrych. Martyna zrobiła doktorat w 2014 roku. Później urodziła 2 synów. Teraz wróciła. Na konferencji prezentowała 2 prace, ale już adresowane do wykorzystania tychże fotopowielaczy krzemowych w detektorach neutronów, stosując plastikowe scintylatory. Tomek natomiast testował już te duże naprawdę matryce z najnowszymi scintylatorami, dużymi scintylatorami, powiedzmy. Testował bromek lantanu o rozmiarach 2 cale na 2 cale z odczytem fotodetektorem o powierzchni 50 mm na 50 mm. Słabością tego jest w tej chwili dość wysoka cena tych matryc. Jeszcze nie są upowszechnione, w związku z tym firmy biorą sobie za taki detektor około 4000 euro. Oczywiście przy zakupie pojedynczych sztuk, tak jak laboratoria kupują. W związku z tym to ogranicza zastosowanie. Pewnym podsumowaniem naszych prac w tej dziedzinie jest praca przeglądowa, która na razie się ukazała na Science Direct. To był invited paper w specjalnym wydaniu Nuclear Instruments and Methods A, adresowanym do fotopowielaczy krzemowych. Otrzymałem propozycję przygotowania takiej pracy przeglądowej. Wspólnie z Martyną i Tomkiem napisaliśmy. Praca już jest, papierowa kopia jest w druku, a elektroniczna jest na Science Direct. Wystarczy.